Tym filmem chciałbym rzucić światło na niezdrowe przekąski, które często lądują w naszych koszykach, ukazując ich prawdziwe oblicze i wpływ na nasze zdrowie. Jednocześnie podzielę się pomysłami na zdrowsze alternatywy, które mogą zastąpić niebezpieczne przekąski. Na pierwszym miejscu listy znalazły się różnego rodzaju produkty mleczne w wersji smakowej. Mam tu na myśli np. jogurty owocowe czy maślankę czekoladową. O ile jak najbardziej zachęcam do spożywania przetworów mlecznych, to jednak zasada ta ogranicza się do ich naturalnych wersji. Należy bowiem wiedzieć, że produkty mleczne smakowe, poza tym, że zawierają wsad owocowy czy czekoladowy, który nawiasem mówiąc jest wręcz marginalny, to jednocześnie są one niestety dosładzane, co nie ma miejsca w przypadku np. jogurtu czy kefiru naturalnego. I wcale nie są to małe ilości cukru. W przetworach mlecznych smakowych zwykle mamy 2,5-krotnie więcej cukru niż w ich naturalnych odpowiednikach. W efekcie w jednym standardowym opakowaniu jogurtu smakowego potrafi być aż 20 gramów cukru, czyli to tak jakbyśmy do takiego małego kubeczka dodali 4 łyżeczki cukru. Jeśli zaś chcą Państwo urozmaicić sobie smak np. jogurtu naturalnego, to polecam do takiego jogurtu wkroić świeży owoc lub zetrzeć na tarce i dodać gorzką czekoladę. Inny zaś jeszcze sposób na dostarczenie bogatszych walorów smakowych to dodanie łyżeczki bądź łyżki 100% masła orzechowego. Proszę wiedzieć, że taka zamiana może przynieść naprawdę wiele dobrego, jeśli regularnie sięgamy po tego typu produkty. Jako ciekawostkę też powiem, że w sprzedaży powoli zaczynają pojawiać się przetwory mleczne owocowe bez dodatku cukru i również one będą lepszym wyborem niż te standardowe produkty dosładzane, niemniej wciąż gorszym, aniżeli byśmy wariant smakowy przygotowali sobie samodzielnie. Jeśli mowa o produktach mlecznych, to krótko jeszcze wspomnę o mleku zagęszczonym słodzonym, które jest sprzedawane w tubkach. Znam wiele osób, które nieraz sięgają po nie właśnie jako przekąskę. O ile niewielki dodatek takiego mleka skondensowanego na przykład do kawy nie jest czymś złym, to niestety niektóre osoby potrafią zjeść pół takiej tubki na poczekaniu. A tu należy wiedzieć, że produkt ten obfituje w cukier. W połowie wspomnianej tubki mamy zwykle około 40 gramów cukru, czyli to tak jakbyśmy za jednym zamachem zjedli bagatela 8 łyżeczek cukru. Dodam tu jeszcze, że nawet sami producenci nieraz podają, że ze względu na wysoką zawartość cukru produkt ten powinno się spożywać z umiarem i również dołączam się do tego przekazu. Wspomniany produkt można zastąpić np. domowym kremem na bazie mleczka kokosowego. Wystarczy nabyć mleczko kokosowe i poddać je gotowaniu aż zgęstnieje. Aby nabrało słodyczy, podczas gotowania można posłodzić je erytrytolem lub stewią. Pozostając przy produktach mlecznych, chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów o gotowych deserach mlecznych. Poza tym, że również i one są bardzo często dosładzane, to zwykle zawierają one w składzie dodatek, co do którego bezpieczeństwa zdrowotnego mam pewne wątpliwości. Mam tu na myśli karagen, czyli substancję zagęszczającą, która na etykiecie widnieje pod numerem E407. Otóż w literaturze fachowej istnieją przesłanki, że składnik ten może zaburzać skład flory bakteryjnej jelit. Poza tym w pracy z 2021 roku przeczytamy, że karagen może uszkadzać błonę śluzową przewodu pokarmowego, zwiększać przepuszczalność jelit i powodować w tym miejscu stan zapalny. To z kolei może przyczyniać się m.in. do zaostrzenia przebiegu chorób zapalnych jelit, a być może nawet do ich powstawania. Co prawda w środowisku naukowym wciąż trwają dyskusje co do szkodliwości karagenu i tego, jak jego spożycie z żywności może przekładać się realnie na nasze zdrowie, to osobiście już teraz zachęcam, aby zbyt często nie sięgać po produkty zawierające ten dodatek. Na liście nie mogło oczywiście zabraknąć napojów słodzonych, które też niejednokrotnie są stosowane jako przekąska w trakcie dnia. Jak już sama nazwa wskazuje, również i one są wysoce zasobne w cukier. Należy bowiem wiedzieć, że zarówno popularne napoje gazowane, jak również napoje owocowe, których nie należy mylić ze 100% sokami owocowymi, zawierają około 25 gramów cukru w jednej szklance. Oznacza to, że w jednej porcji tego typu napojów mamy aż 5 łyżeczek cukru. W przypadku napojów z dodanym cukrem problemem jest również to, że nie zawierają one stałych cząstek, w tym np. białka, tłuszczu czy błonnika pokarmowego. To z kolei sprawia, że cukier z tych produktów bardzo szybko wchłania się w jelitach, powodując gwałtowny skok glukozy, co oczywiście jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Poza tym brak dodatkowych składników sprawia, że napoje słodzone nie wywołują uczucia sytości. Czyli nie dość, że dostarczają one dużo cukru i kalorii, to po ich spożyciu nadal mamy jeszcze potrzebę sięgnięcia po dodatkowy produkt, aby zaspokoić głód.
To wszystko sprawia, że każda jedna szklanka napoju słodzonego wypita jednego dnia zwiększa ryzyko pojawienia się cukrzycy o 19% i otyłości o 12%. Do tego szereg prac naukowych dowodzi, że regularne sięganie po napoje słodzone podnosi poziom trójglicerydów i kwasu moczowego we krwi, prowadzi do stłuszczenia wątroby, sprzyja próchnicy, jak również zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze czy przewlekłą chorobę nerek. Alternatywą dla napojów słodzonych są oczywiście 100% soki owocowe. A jeszcze lepszym rozwiązaniem jest samodzielne sporządzenie zdrowych lemoniad, koktajli warzywno-owocowych, kompotów czy herbat mrożonych. I tu zdradzę, że niebawem ukaże się moja książka z przepisami na zdrowe napoje. Jeśli chcą Państwo otrzymać informację, gdy będzie ona dostępna, to wystarczy zapisać się na mój newsletter pod adresem www.drbartek.pl/dziennik. Uważam, że zasadnie w tym zestawieniu uwzględniłem także suszoną żurawinę. Warto zwrócić uwagę, że często spotykana jest ona w wersji z dodatkiem cukru. Czasami cukier ten stanowi niemal połowę całkowitej masy produktu. W rezultacie w 100 gramach takiej dosładzonej żurawiny może być obecne aż 70 gramów cukru, co jest rekordową wartością wśród suszonych owoców. Chociaż żurawina sama w sobie jest owocem o wysokiej wartości odżywczej, to w postaci dosładzanej traci ona na swoich walorach zdrowotnych. Na szczęście dostępne są też opcje bez dodatku cukru, choć niestety wcale nie tak łatwo je znaleźć w sklepach. Dla tych, którzy cenią sobie korzyści zdrowotne, to właśnie takie produkty są zalecane. Skoro już przywołałem temat suszonych owoców, to chciałbym jeszcze przy nim na chwilę się zatrzymać. Otóż niektóre produkty z tej kategorii mogą zawierać w swoim składzie dwutlenek siarki, czyli konserwant, który zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni. Niestety ten konserwant nie jest neutralny dla zdrowia. Osoby, które są na niego wrażliwe, mogą doświadczać różnorodnych reakcji alergicznych, w tym wysypki, pokrzywki, swędzenia, kichania, kaszlu, problemów z oddychaniem, bólu brzucha, biegunki, a nawet astmy. Co więcej, ciekawym jest fakt, że dwutlenek siarki może zakłócać wchłanianie tiaminy, czyli witaminy B1. To oznacza, że spożywanie produktów zawierających dwutlenek siarki w tym samym posiłku z witaminą B1 może skutkować niedostatecznym przyswajaniem tej witaminy przez nasz organizm. Dlatego przy wyborze suszonych owoców warto zwracać uwagę na ich skład i unikać tych, które zawierają dwutlenek siarki. Moim zdaniem, omawiając temat niezdrowych przekąsek, nie można pominąć także ziemniaków w postaci pieczonej lub smażonej, takich jak chipsy czy frytki. Te popularne przekąski są głównym źródłem akrylamidu w naszej diecie, czyli niebezpiecznego związku chemicznego, który tworzy się naturalnie podczas obróbki termicznej żywności bogatej w węglowodany, szczególnie przy wysokich temperaturach, towarzyszących właśnie smażeniu w głębokim tłuszczu i pieczeniu. Naukowcy wskazują, że akrylamid może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Na przykład Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała akrylamid za substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla człowieka. Ponadto badacze zidentyfikowali jego neurotoksyczne działanie, sugerujące, że może on wpływać negatywnie na układ nerwowy. Co więcej, nowe badania z 2023 roku wykazały, że wysokie spożycie akrylamidu przez kobiety może zwiększać ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 średnio o 13%. Eksperci zwracają również uwagę na prozapalne właściwości akrylamidu, które mogą przyczyniać się do przewlekłego stanu zapalnego, będącego podstawą wielu chorób metabolicznych. Poza tym nie sposób nie wspomnieć, że chipsy ziemniaczane, ale również niejednokrotnie frytki odznaczają się wysoką zawartością soli, której i tak na co dzień spożywamy bardzo dużo. No i oczywiście trzeba zaznaczyć, że oba rodzaje produktów to żywność wysokokaloryczna, która sprzyja nadwadze i otyłości. Na potrzeby opracowania tego materiału dotarłem też do badania, w którym jego uczestnicy codziennie przez 4 tygodnie spożywali chipsy ziemniaczane. Na koniec doświadczenia okazało się, że u osób tych doszło do istotnego wzrostu poziomu cząsteczek prozapalnych, takich jak białko cereaktywne, czyli CRP, oraz interleukina 6, co świadczy o pojawieniu się stanu zapalnego. Mało tego, u wspomnianych osób zaobserwowano wzrost stężenia utlenionego cholesterolu LDL, czyli zmodyfikowanej cząsteczki cholesterolu, która sprzyja rozwojowi miażdżycy. Jeśli zaś jednak zdecydują się Państwo na spożywanie tego typu przekąsek, to najlepiej przygotowywać je samodzielnie. W tym celu sprawdzi się frytkownica beztłuszczowa, fachowo nazywana airfryerem, czyli urządzenie, które wykorzystuje obieg ciepłego powietrza i które to zastępuje tradycyjne smażenie.
Zresztą praca z 2022 roku pokazała, że frytki wyprodukowane w takim urządzeniu mają dwukrotnie mniej szkodliwych związków. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest samodzielne sporządzenie chipsów z jarmużu, marchewki, buraka, kalafiora czy nawet parmezanu. Odpowiedni dodatek przypraw sprawi, że wcale nie będą one odbiegać smakiem od tradycyjnych chipsów, a będą o wiele zdrowsze. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Na niechlubnej liście znalazły się również wyroby cukiernicze i ciastkarskie. Przede wszystkim mam tu na myśli drożdżówki, pączki, herbatniki i wafelki z czekoladą. Wystarczy bowiem spojrzeć do ich składu, aby przekonać się, że nie są one zbyt dobrym rozwiązaniem. Poza tym, że zwykle zawierają stosunkowo dużo tłuszczu, to niejednokrotnie jest to tłuszcz pochodzący z niskiej jakości oleju palmowego. Mało tego, wciąż zdarza się, że producenci do wytworzenia tego typu produktów wykorzystują częściowo utwardzone oleje roślinne, które dostarczają wysoce szkodliwych tłuszczów trans. Co prawda od niedawna wprowadzono w życie przepisy prawne, które regulują dopuszczalną zawartość tłuszczów trans w żywności, co nieco poprawiło sytuację, to mimo wszystko uważam, że jeśli jest taka możliwość, to dobrze jest ograniczyć ich spożycie niemal do zera. Jeśli zatem w wykazie składników widzą Państwo składnik o nazwie częściowo utwardzony olej roślinny, to warto zrezygnować z takiego produktu. A krótko tylko jeszcze powiem, że tłuszcze trans zwiększają zachorowalność na udar mózgu, zawał mięśnia sercowego i jeszcze do niedawna ich spożycie odpowiadało za niemal 500 000 przedwczesnych zgonów rocznie z powodu choroby wieńcowej. Poza tym składniki te działają rakotwórczo, zwiększają insulinoporność, powodują stan zapalny i sprzyjają stłuszczeniu wątroby. W kontekście wyrobów cukierniczych, w tym szczególnie pączków, warto powiedzieć też o tym, że są one prawdziwą skarbnicą dodatków do żywności. Znajdziemy w nich bowiem emulgatory, aromaty, regulatory kwasowości, substancje wiążące i zagęszczające, a także barwniki, w tym nawet dotarłem do pączków sprzedawanych przez jedną z sieci handlowych, które zawierały barwnik o nazwie Pons 4R, który może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Wobec tych wszystkich informacji odradzam częste spożywanie tego typu produktów. Osobiście nie jestem też zwolennikiem częstego spożywania wafli ryżowych, szczególnie tych na bazie białego ryżu. Co prawda są one reklamowane jako produkt niskokaloryczny, to jednocześnie należy wiedzieć, że jest to żywność o wysokim stopniu przetworzenia, która cechuje się wysokim indeksem glikemicznym. Mam tu na myśli to, że po spożyciu kilku sztuk takich wafli poziom glukozy we krwi gwałtownie wzrasta. Jeszcze zaś gorszym wyborem są wafle ryżowe w polewie czekoladowej. One z kolei dodatkowo zawierają jeszcze cukier. W jednej sztuce takiego wafla niejednokrotnie znajduje się nawet niemal 1 łyżeczka cukru. Skoro mowa już o czekoladzie, to chciałbym przejść do kolejnego punktu, jakim jest czekolada mleczna. O ile prawdziwa czekolada, czyli czekolada gorzka o wysokiej zawartości kakao jest produktem jak najbardziej korzystnym dla zdrowia, to niestety mleczny jej odpowiednik znajduje się na przeciwległym biegunie. Dobrej jakości czekolada powinna zawierać wyłącznie miazgę kakaową i tłuszcz kakaowy. Najlepiej, aby masa kakaowa stanowiła przynajmniej 60-70% produktu. Ewentualnie dopuszczam tutaj dodatek erytrytolu lub maltitolu jako substancji słodzącej. Z kolei czekolady mleczne zawierają zwykle dwukrotnie mniej masy kakaowej, jak również na pierwszym miejscu w składzie mają cukier. Dla przykładu, w 100 gramach 90% gorzkiej czekolady mamy 7 gramów cukru, zaś w takiej samej masie czekolady mlecznej jest aż 55 gramów cukru, czyli ponad połowa takiej czekolady to czysty cukier. Będąc w temacie słodkości, dla zasady krótko tylko powiem, że oczywiście za wyjątkowo szkodliwe przekąski postrzegam wszelkiego rodzaju słodycze typu cukierki, lizaki czy żelki. Również i w ich składzie na pierwszym miejscu znajdują się zwykle składniki takie jak cukier i syrop glukozowo-fruktozowy. Od siebie też dodam, że tego typu produkty niejednokrotnie są wzbogacane witaminami. Osobiście zaś uważam, że wybieranie słodyczy z uwagi na ich obecność jest drogą donikąd i zarazem jest propagowaniem niezdrowych nawyków żywieniowych. Wspominając o niezdrowych przekąskach, warto bliżej przyjrzeć się również batonikom zbożowym. O ile samo słowo baton zbożowy budzi raczej pozytywne skojarzenia, to jeśli zagłębimy się w skład wielu takich produktów, to wnioski mogą być zupełnie inne.
Bardzo często również i batoniki zbożowe mają cukier lub syrop glukozowy na pierwszym bądź drugim miejscu w składzie. Jeśli zdecydują się Państwo na wybór batoników zbożowych, to według mnie najlepiej wybierać te bez dodatku cukru, w których cukier pochodzi wyłącznie z naturalnych składników, w tym przede wszystkim z suszonych owoców. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, aby batoniki te były przygotowane na bazie pełnoziarnistych płatków owsianych. Na dzisiejszej liście zamieściłem również kabanosy, a to z uwagi na to, że kabanosy są przykładem wysoko przetworzonego mięsa. Z kolei jedna z nowszych prac naukowych z 2023 roku dowiodła, że regularne spożywanie mięsa o wysokim stopniu przetworzenia istotnie zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, chorobę wieńcową, udar mózgu i wiąże się z wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Warto zwrócić uwagę, że kabanosy zwykle zawierają w składzie azotyn sodu, czyli konserwant niebezpieczny dla naszego zdrowia. Poza tym mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że paczuszka kabanusów o masie 100 gramów dostarcza dwukrotnie więcej soli niż taka sama ilość chipsów. Mało tego, zawierają one niemal tyle samo kalorii, a do tego o wiele więcej tłuszczów nasyconych, których dostarczamy wraz z dietą w nadmiarze. Uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby od czasu do czasu sięgnąć po kabanosy i przyznam, że sam tak robię, ale częste włączanie ich do jadłospisu raczej nie przyniesie nam niczego dobrego. Najlepiej jednak decydować się na kabanosy bez dodatku azotynu sodu lub można zastąpić je samodzielnie przygotowanymi, pieczonymi w piekarniku paskami dobrej jakości wołowiny lub wędzonym łososiem. Teraz jeszcze chciałbym podzielić się z Państwem prostym przepisem na samodzielne przygotowanie pieczonej, aromatycznej ciecierzycy, która sprawdzi się jako zdrowa przekąska w domu czy pracy. Do jej sporządzenia będziemy potrzebowali składniki takie jak 1 szklanka gotowanej ciecierzycy lub ciecierzycy z puszki dobrze odsączonej i opłukanej, 1 łyżka oliwy lub oleju z awokado, pół łyżeczki soli morskiej, pół łyżeczki papryki wędzonej, po 1/4 łyżeczki czarnego pieprzu, kurkumy, czosnku w proszku i ewentualnie cynamonu oraz szczypta ostrej papryki chili, jeśli ktoś z Państwa preferuje pikantniejsze smaki. Jeśli zaś chodzi o sposób przygotowania, to rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni Celsjusza i przygotowujemy blachę do pieczenia, wykładając ją papierem. Jeśli używamy ciecierzycy z puszki, to tak jak wspomniałem, należy dokładnie ją odsrączyć i opłukać pod bieżącą wodą, a następnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Następnie w małej misce trzeba wymieszać oliwę wraz z wszystkimi przyprawami. Dalej ciecierzycę umieszczamy w dużej misce, dodajemy mieszankę oliwy z przyprawami, a następnie dokładnie mieszamy, aby każde ziarenko było równomiernie pokryte. Następnie rozkładamy przyprawioną ciecierzycę na przygotowanej blasze do pieczenia, upewniając się, że ziarna nie leżą na sobie. Całość pieczemy przez około 25 do 30 minut, mieszając 110 minut, aby ciecierzyca równomiernie się przypiekała i była chrupiąca ze wszystkich stron. Po zakończeniu pieczenia wyjmujemy ciecierzycę z piekarnika i pozwalamy jej ostygnąć na blasze. Oczywiście chcę podkreślić, że spożycie od czasu do czasu mniej zdrowego produktu zwykle nie jest dla nas żadnym zagrożeniem i każdy z nas może pozwolić sobie na pewne odstępstwa. Niemniej dieta wielu osób jest wręcz wypełniona różnego typu przekąskami, o których była mowa w dzisiejszym filmie. I w przypadku takich osób polecam jednak zachować pewien umiar. Korzystając zaś ze sposobności, zachęcam jeszcze do obejrzenia programu, w którym rozprawiam się z mitami dotyczącymi zdrowotności popularnych produktów spożywczych, które możemy znaleźć w sprzedaży. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.